Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Kii EV6 GT. Z racji tego, że na kanale był już materiał ze zwykłym EV6, tutaj przejdę od razu do najważniejszego. Osiągi i silnik, a raczej silniki. Bo EV6 GT ma dwa silniki elektryczne, po jednym na każdej osi, gdzie przedni motor daje nam 218, a tylni 367 koni. Łącznie daje nam to 585 koni oraz 740 Nm. A to, w połączeniu z napędem na wszystkie koła, ma nam dać sprint do pierwszej setki w czasie 3,5 sekundy. Tak, Kia, która zapiernicza 3,5 sekundy do setki oraz pędzi 260 km na godzinę. Pora to sprawdzić. Niestety tylko przyspieszenie, a nie prędkość maksymalną. Wynik to powtarzalne 3,7 sekundy. Super szybko i myślę, że jakby asfalt był nieco lepszej jakości, to 1/10 sekundy jest spokojnie do urwania. Wow! Ogólnie auto ma tak dużą moc, że startując z wyłączoną kompletnie trakcją, samochód tak do 30-40 km na godzinę ciągle tracił trakcję na obu osiach i czas jaki osiągałem to było 3,9 sekundy. No moc jest naprawdę przeogromna, a osiągi cudowne. I co ważne, osiągi nie kończą się. Podobno nie ma tutaj żadnego czasowego boostu, czyli na przykład pełna większa moc jest dostępna tylko startując z miejsca, jak to jest na przykład w Porsche czy Fordzie. Nie. Producent deklaruje, że w trybie GT moc jest zawsze pełna i w każdym zakresie wynosi 585 koni. I chyba faktycznie tak jest, bo czas przyspieszenia od 50 do 150 km na godzinę to 5,5 sekundy. Bardzo, bardzo szybko. Czas 100-200 to około 9,2 sekundy, czyli też nieźle. Od 0 do 200 EV6 GT przyspiesza poniżej 13 sekund. I przypomnę, że auto jest ograniczone do 260 km na godzinę, czyli bardzo dużo jak na elektryka. Bardzo ładne czasy. I to jest czas w trybie GT. Jak widzicie, jednym z niewielu zmian w kabinie jest ten zielony, czy tam żółty przycisk na kierownicy z napisem GT. To jest dodatkowy tryb uwalniający pełną moc 585 koni. W każdym kolejnym trybie, czyli Eco, Normal i Sport, auto ma mniej mocy. Ile mniej dokładnie, tego nie wiem, bo tego nie podaje nawet producent. Ale w Eco jest podobno 50-60% mocy maksymalnej, czyli mamy około 290-300 koni. I to by się zgadzało, bo zrobiłem pomiar 0-100 w trybie Eco i wtedy czas to 7,1 sekundy. W trybie Normal mój wynik to 4,3 sekundy, czyli wciąż bardzo, bardzo szybko. Reakcja na gaz w trybie GT jest tak brutalna, że po kilku wklepaniach gazu robi nam się niedobrze, bo szaleje błędnik. Kompletna cisza powoduje, że organizm nie jest w stanie się przygotować i autentycznie robi się niedobrze. W każdym kolejnym trybie reakcja i przyspieszenie są nieco delikatniejsze, ale wciąż auto jest bardzo szybkie. W ogóle w trybie Eco EV6 GT stara się jechać tylko i wyłącznie na tylnym silniku. A jak jesteśmy na tyle, to w EV6 GT jest na tyle coś takiego jak eLSD, czyli elektronicznie sterowana szpera. I to jest jedna z trzech głównych różnic mechanicznych względem zwykłej Kii EV6. Kolejna to adaptacyjne zawieszenie ECS, które w każdym kolejnym ustawieniu nieco usztywnia auto, a także i EV6 GT ma większe hamulce, gdzie z przodu mamy tarczę 380, a z tyłu 360 mm. Zaciski są bojowo pomalowane na zielono-żółty kolor. Bojowo, bo ktoś to chyba naprawdę robił podczas jakiejś walki i był chyba niewidomy. No poważnie, tylne zaciski w każdym modelu wyglądają tak samo strasznie. Pewnie powiecie, że to ma hamować, a nie wyglądać, no ale proszę Was, to jest topowy model Kia. To musi być na tip-top.
No ale na szczęście hamulce są bardzo wydajne. Pojeździłem chwilę po takim torze testowym i miałem tam okazję zarówno sprawdzić hamulce, zawieszenie, jak i szperę. No i oczywiście nie da się oszukać masy, bo auto waży aż 2185 kg, ale na torze jest bardzo przewidywalne. W trybie GT jest wyczuwalnie nadsterowne i potrafi zamiatać tyłkiem. Co więcej, auto ma tryb drift. Tak, tryb drift. Trzeba włączyć tryb sport, następnie wyłączyć kontrolę trakcji, a następnie pociągnąć 2 łopatki i chwilę przytrzymać. Wtedy da się autem latać bokiem. Co prawda, nie jest to takie super proste, bo komputer momentami wie lepiej niż my, co chcemy zrobić, ale sam fakt, że możemy wyłączyć wszystkie systemy, już jest świetny. A z taką mocą to auto pali kapcia jak szalone. Swoją drogą, w zwykłej EV6 też da się wyłączyć w pełni kontrolę trakcji i da się latać bokami. A przypomnę, że w podstawie EV6 ma tylko napęd na tył. Ciekawe, która część szybkich i wściekłych będzie miała same driftujące elektryki. Ale niestety, pomimo iż EV6 w podstawie jest tylko tylnopędowe, to nie jest zwrotne. Tutaj średnica zawracania jest naprawdę duża i wynosi 12,5 metra. I to zarówno z tylnym napędem, jak i z napędem na 4 koła. To jest duża wada EV6. Drugą wadą w odmianie GT też można powiedzieć, że jest spalanie, czy tam zużycie prądu. Odmiana GT ma taką samą baterię, jak i zwykłe odmiany EV6, to jest większą baterią, czyli 77,4 kWh. Jeżdżąc energicznie, na torze miałem zużycie ponad 40 kWh, ale to jest nic nadzwyczajnego. Jak pojedziecie energicznie Priusem po torze, to też będzie żłopał jak głupi. Ale co innego na przykład w mieście. A że auto testowałem w Szwecji, dokładnie w Sztokholmie, to jeździłem super wolno. Wolno, bo mandaty są bardzo wysokie oraz ograniczenie w większości tego miasta to 30 km na godzinę. I wynik, jaki udało mi się wykręcić, to 18 kWh. No nie jest jakoś bardzo mało, ale Kia zdaje sobie z tego sprawę i podobno wciąż pracuje nad oprogramowaniem, które to poprawi. To jest swoją drogą ciekawe dzisiaj, że moc i zużycie paliwa czasami potrafi się poprawić o 20-30%, jak na przykład ma to miejsce obecnie w grupie Waga, gdzie najnowszy soft do ID czy Eniaków poprawił zużycie energii właśnie o około 20%. Co za czasy. Na trasie EV6 GT też nie jest rewelacyjny, bo jadąc ciągle 100-110 km na godzinę, ciężko zejść poniżej 22-21 kWh. Tak, ja wiem, że auto ma 585 koni, ale tylko w trybie GT, w którym na co dzień się nie jeździ. Ja testowałem zużycie nawet w trybie Eco, gdzie mamy tylko jeden silnik z tyłu i wciąż przy tych 100-110 miałem 21 kWh. Czyli zasięg realny jest taki klasyczny jak dla większości elektryków i wynosi około 300 km. Jeśli zastanawiacie się, ile trwa ładowanie, no to jest oczywiście zależne od mocy ładowarki. EV6 GT przyjmuje maksymalnie 350 kW, czyli od 0 do 80% jesteśmy w stanie naładować auto w 18 minut. A znowu w domu z gniazdka naładowanie od 0 do 100% będzie trwało 40 godzin. Takim domowym wallboxem pełne ładowanie powinno trwać około 7 godzin. Aha, i tak, w Polsce super szybkich ładowarek 350 kW jest bardzo, bardzo mało. Auto na co dzień prowadzi się naprawdę komfortowo i nie jest zbyt sztywne, co często w mocnych elektrykach jest problemem. Układ kierowniczy został również nieco przestawiony, tak pod sport, i teraz musimy nieco mniej kręcić pomiędzy skrajnymi położeniami układu kierowniczego. Niezłe jest też wyciszenie, które klasycznie jest słabe od podwozia, gdzie od nadkoli dobiega sporo hałasów. Aha, i ja miałem jeszcze jeden problem, który zauważyłem w 2 różnych sztukach EV6 GT. W obu coś strzelało przy pełnym skręcie kół. Nie wiem, czy to półosie po moich jazdach po torze, czy coś innego, ale strzelało kosmicznie głośno. Tak nie powinno być. Dobra, to jeszcze rzućmy okiem na wygląd, bo tutaj jest bardzo mało zmian. Tak naprawdę najłatwiej poznać to auto po tych zielono-żółtych zaciskach, bo pozostałe rzeczy zauważę tylko wprawne oko. Po pierwsze, mamy maluteńki napis GT na klapie, a po drugie, przemodelowane zderzaki i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. I tyle. Cała reszta jest taka sama. Wymiary są takie same, pojemności bagażnika są takie same oraz ilość miejsca w kabinie jest taka sama. Czyli bagażnik tylni ma 490 litrów, a przedni ma 20 albo i mniej. No tutaj to możemy włożyć chyba tylko książkę. W
kabinie za to wciąż jest dużo miejsca i zarówno z przodu, jak i z tyłu bez problemu się mieszczę, a przypomnę, mam 186 cm wzrostu. Kolejnym elementem, który odróżnia EV6 GT od zwykłej odmiany, są te świetne kubełkowe fotele oraz ta tapicerka z zieloną nicią. Co ciekawe, fotel ma manualną regulację i nie da się tego nawet wyklikać w opcji. Zresztą, w opcji dla EV6 GT są tylko dwie pozycje. Lakier matowy oraz szyberdach. Nic więcej się nie da dokupić. Może fotele są manualne, bo elektryka ważyłaby jeszcze więcej i zaraz EV6 wpadłoby w prawo jazdy dla ciężarówek? Ciekawe. Chociaż coś czuję, że fotele są manualne po to, żeby się nieco niżej siedziło. Zazwyczaj jak fotel ma elektrykę, to jest nieco wyżej osadzony. Wnętrze, tak jak mówiłem, jest niemal identyczne i poza zielono-żółtym przyciskiem mamy mały napis GT w prawym rogu i to wszystko. Wciąż więc mamy średnią jakość plastików, dużo piano black i niestety skrzypiący tunel środkowy. Pora więc na cennik. Kia EV6 GT kosztuje 340 000 złotych i w zasadzie jest to cena końcowa. Tak jak mówiłem, można dokupić jeszcze tylko lakier za 7000 zł i szyberdach za 6000 zł. I to właśnie miała moja EV6 GT i jej cena to 353 000 zł. I to są prawdopodobnie najtańsze konie na rynku, bo konkurencja jest zazwyczaj droższa, wolniejsza oraz słabsza. Takim idealnym konkurentem wydaje się Ford Mustang Mach-E GT, ale on ma tylko 487 koni i robi setkę w ponad 4 sekundy. I kosztuje 400 000 złotych. Drugim takim konkurentem jest albo model Tesla 3, albo Tesla Y. Tutaj mam problem, bo EV6 ani nie jest crossoverem jak model Y, ani sedanem jak trójka. To jest coś pomiędzy, ale chyba bliżej jednak do modelu Y. A model Y w odmianie Performance, która nie wiem jaką ma moc, kosztuje 330 000 złotych. Nie wiem jaką ma moc, bo producent tego nie podaje tylko zasięg i osiągi. A do setki model Y powinien zrobić 3,7 sekundy, czyli teoretycznie jest o 0,2 sekundy wolniejszy niż Kia EV6 GT. Zasięg ma za to lepszy, bo Tesla jest znana z dużo mniejszego zużycia paliwa. Tak czy inaczej, EV6 GT jest jednym z najtańszych, tak szybkich i mocnych aut i jest naprawdę w tym dobra. W sensie podoba mi się, jak podeszli do tematu. Zrobili piekielnie mocne auto, które potrafi nawet latać bokiem i ze świateł zawstydzić niejedno super sportowe auto. Do tego nie czuć, żeby łapało zadyszkę i da się nim nawet lecieć 260 km/h. No i można wyłączyć wszystkie systemy bezpieczeństwa. To mi się bardzo podoba. Nie podoba mi się to, że strzelają półosie, ma nieco plastikowe wnętrze oraz zaciski są malowane wałkiem przez chyba niewidomego. No i auto jest elektrykiem, więc ma wszystkie wady aut elektrycznych, jak na przykład fakt, że trasę trzeba zaplanować, trzeba się liczyć z różnymi czasami ładowania, czy ze słabą infrastrukturą ładowarek, zwłaszcza w Polsce. Darmowe parkowanie w centrach miast i możliwość jazdy buspasami nie zrekompensuje tych problemów. Ale jak mamy gdzie ładować, to wrażenia z jazdy i osiągi są bardzo dobre, a nawet i świetne. I tutaj po raz pierwszy nie będę narzekał na cenę, bo tak jak mówiłem, to najtańsze albo jedne z najtańszych koni na rynku. Cześć!